Hej, dzień dobry moi drodzy, dzisiaj troszeczkę krócej, ale gwarantuję wam, że jutrzejszy odcinek to będzie naprawdę rekompensował w całości. Będzie po prostu gigantyczny. A tymczasem mam nadzieję, że będzie krótko, ale bardzo ciekawie w tym materiale. Ruszamy z powrotem do profesora Figa, ponieważ ma dla nas... Co tu się dzieje? Halo, co tu się dzieje? Pomóc ci jakoś? Czy coś? Ruszamy do jego sali. Musimy poinformować o tych odnalezionych stronach, które pozwolą nam jakoś naprawdę ten wątek w końcu pchnąć dalej. To jest tak naprawdę główny wątek fabularny, nie ma się co oszukiwać, ale ja muszę też wreszcie skupić się na tych poboczniakach, bo one są wyjątkowo interesujące. Ale powiem wam, że tu się tyle dzieje, tyle z tych historii, że ciężko się jakoś tak oderwać aż od niej. Ja również miałem taką nadzieję. Pogadajmy. You're back. Finally. Minister Spavin talked more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said. And there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the Lumos. pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. No nie. W ogóle to wygląda, jakbyśmy my teraz byli takim profesorem, tylko się role odwróciły. It was beneath us all this time. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber.
That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Szkoda, że nie było tej Whilst Professor wyboru Fig już. may assist you in To byłoby locating ciekawe. the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Gdyby można było tak odbić się od profesora Figa tutaj, nie? Mówię, to byłoby mega I know that interesujące. tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. No myślę, że akurat z tym to nawet Sebastianowi nie będziemy mówić, bo sprawy zaszły już bardzo daleko. I powiem wam, że też dobrze się tutaj składa, bo nawet do Hogsmeade chciałem wyruszyć w związku z tym, że chciałem zobaczyć, czy można kupić już na przykład miotłę. Taką, wiecie, no prywatną, nie? Także zobaczmy mapę Hogsmeade i miotły były gdzieś tutaj, jak dobrze pamiętam. Eliksiry, Ollivander, sklep sportowy. O, właśnie. To się rozdziela. Sklep sportowy sprzedający najróżniejsze miotły. Bardzo proszę o teleportację teraz tutaj. O, w sumie może obok nawet. I zobaczymy, czy to już jest jakby w moim zasięgu, czy na przykład to są dziesiątki tysięcy galonów. I na przykład jestem cały czas poza finansowym zasięgiem. Znaczy, to jest poza moim finansowym zasięgiem. Gdzieś z lewej strony było coś słychać? Znowuż z lewej strony? O, okej. Były pytania, czy ja zamierzam znajdować wszystkie strony i tak dalej. Wiecie co?
Nie wiem, czy dokładnie wszystkie. Może ewentualnie będziemy sobie gry maksować jakoś na streamach. Tutaj w serii raczej się skupimy po prostu na tej historii. I przy okazji, jak właśnie coś znajdziemy, no to sobie oczywiście to ogarniemy. Nie jest to moim totalnie priorytetem, żeby tutaj na tych stronach się skupiać, dlatego że to by trochę wytrącało ciąg historii i chcę, żeby ona była w miarę taka płynna, ciągła, nieprzerwana. Akurat to jest gra stricte fabularna, więc tutaj wydaje mi się, że lepsze to jest rozwiązanie, niż jak ja to robię zazwyczaj w moich seriach, w których robię gry na 100%. Może zmienię koncepcję później, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale na razie gra mi się z tym dobrze i wydaje mi się, że seria też tak na tym trochę zyskuje. Ale no, staram się znajdować, jak widzicie, nie? Te notatki, te strony. Sklep z różdżkami Ollivanderów. Różdżki wykonywane z różnego rodzaju drewna i o różnej giętkości, posiadające jeden z 3 magicznych rdzeni. Wybierają swojego właściciela w tym przytulnym i zagraconym sklepie prowadzonym przez sympatycznego i znającego się na rzeczy Gerbolda Ollivandera. Rodzina Ollivanderów zajmuje się tworzeniem różdżek już od 382 roku przed naszą erą i jest uważana za najlepszych w swoim rzemiośle w Wielkiej Brytanii, jeśli nawet nie na całym świecie. No tutaj Nati by się pewnie nie zgodziła. Ona by pewnie uważała, że właśnie w Ugandzie tutaj no, są lepsi specjaliści. Aczkolwiek może nie, bo tam w sumie, z tego co też nam opowiadała, dużą rolę odgrywają różdżki, znaczy właśnie nie różdżki, a magia pochodząca z rąk tak naprawdę, z wnętrza czarodzieja. Może by tutaj nie było nawet żadnych sprzeczek. On ma jakieś zadanie dla mnie. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Do you mind sharing more about your brooms? I've a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? No zobaczmy. 600. 600. Okej, czyli to są takie... That item is of the highest quality. Takie podstawowe, mimo tego, co on oczywiście gada. Idealna miotła dla osób o ognistym temperamencie. Wygodna i szybka miotła o unikalnym plecionym wzorze. Zaczarowana miotła stworzona na część wybranego domu kwartu. Ta miotła wykonana precyzyjnie z jesionowego drewna powstała myślą o stabilności, lekka w dotyku. Dobra, może tą o ognistym temperamencie byśmy wzięli. You'll be thrilled with that broom, I promise you. W porządku. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics.
If you O kurde, were to wyścigi. compete for the best time and succeed, Taki then report back to me with how your broom behaved, time attack. I could complete work on my first upgrade. What say? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match, seeing flyers maneuver the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Sounds as if you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I'm maybe too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and a knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Wiecie co, myślę, że najpierw tak byśmy się zajęli tutaj zadaniem głównego wątku fabularnego. Myślę, że na razie, mimo że to jest bardzo interesujące i że możemy teraz się spotkać z Imeldą Reyes na boisku do Quidditcha, to raczej nie będziemy przedłużać i zajmiemy się fabułą naszą główną. To jest bardzo interesujący teraz wątek i chętnie spotkałbym się z profesorem Figiem. Okej, to możemy podjąć się tej pierwszej próby. Zlokalizujmy sobie na mapie jeszcze to miejsce. O kurcze, to będzie naprawdę daleka wyprawa. No tam nas na pewno nie było. To jestem przekonany. Zobaczcie po drodze, ile jeszcze interesujących rzeczy możemy znaleźć. Na pewno dzisiaj tam nie dotrzemy. Górne Hogsfield na przykład możemy jeszcze ogarnąć sobie. Ja pierdzielę, ale mnóstwo mapy odkryjemy po drodze, także to jest duży plus. Jestem tylko ciekaw, jak będzie wyglądała podróż na miotle. Jak to ogarnąć? Revelio. Czy mogę sobie jakoś tak wskoczyć zaraz? Na tę miotłę? Czy to będzie, nie wiem, może jak wyjdziemy z Hogsmeade, z miasta, to dopiero taka możliwość nastąpi. No proszę. Też jedna ze wskazówek, nie musimy celować. To jest bardzo dobra wskazówka. Muszę się spotkać z profesorem Figiem koło wieży. A dlaczego my musimy iść tak jakoś dziwacznie naokoło? A, to nie jest naokoło. Po prostu tak... Wow, ostrożnie. Po prostu tak to wychodzi. 3 na 8. 4 na 8. Revelio. Coś tu jest? No mówię, trochę upiorne to. To na słuch można robić.
Mamy. Ogrody społeczności w Hogsmeade. Stanem przewodnika. Mały ogród w sercu wioski, służący do uprawy różnych roślin i niegroźnych magicznych ziół. O, jest i muzyczka. Brakowało jej trochę, chociaż no może nie było jej aż tak tutaj słychać przez to, że podróżujemy już nocą de facto. To nadal nie ta strona. Dobra, chodźmy po wytyczonej ścieżce, bo nigdy tam nie dotrę. Revelio. Królestwo żartobliwych niespodzianek Zonka. Strony przewodnika do Zonko często zaglądają uczniowie Hogwartu i mieszkańcy wsi, ponieważ to jedyne miejsce w Hogsmeade, gdzie można kupić żarty i dowcipy. Jakkolwiek to nie brzmi. Coś tu jeszcze gdzieś było, ale nieważne już. Mamy cię, 7 na 8. Szczerze jestem pod wrażeniem, że nawet z takiego dystansu można tu trafić. Okej, klasycznie, brakuje mi alohomory. Miło wiedzieć, że nawet wieczorem to tutaj jakoś tak zaczyna wracać to życie w Hogsmeade. Hengist z Woodcroft, strona przewodnika, posąg Puchona, Hengista z Woodcroft, uważanego za założyciela wioski Hogsmeade, po tym jak został wypędzony ze swojego domu przez mugolskich prześladowców. Revelio. No dobra. Zostawmy to w spokoju już na razie. Jest opcja teleportacji. Jak widzicie, no tak, gdybym tak chodził, ja bym tak chodził za każdym razem i tylko szukał tych stron przewodnika, to byłoby nie do końca przyjemne do oglądania, nie? Tak sobie myślę. Serio, jest tego wszystkiego tutaj całe mnóstwo. Krągłe okulary ze złotymi oprawkami. To jest chyba tylko wygląd, tak mi się wydaje, bo nie jesteśmy tutaj w stanie absolutnie nic z tym faktem, że żebyśmy te okulary zrobić. Niezidentyfikowany przedmiot na głowę. Też nie spodziewałem się, żeby to był lepszy, ale jest. Dobra. Tu jest latanie dozwolone. Okej, czyli możemy latać normalnie, tak jak to było na lekcji. Super. I co, faktycznie, im wyżej, tym wolniej będziemy lecieć. Nie odczuwam tego jakoś. Właśnie, te balony mnie zastanawiały, czy jeżeli w nie uderzymy, to one jakoś spadną? Czy to mi coś dało, nie? To jest ważne pytanie. Upper Hogsfield is being terrorized by Ran. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Simply at my wit's end. How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Bardolph had spent the entire day hand-picking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolph refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where, precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Baldolph and I grew up here. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists.
Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury or worse. Please be cautious. We should not have to live in fear. This is our home. Okej. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. No to prawda. To też jest coś, czym warto byłoby się na pewno kurczę zająć. Tu jest opcja ogarnięcia niedalekiego punktu do teleportacji. Jednakże coś tu chyba w samym... O właśnie, widziałem. W górnym Hogsfield będzie też taka opcja, żeby sobie punkt do teleportacji odblokować. Dobra. I tu jest ktoś jeszcze, kto chciałby porozmawiać. Kolejny quest. Z obozowiskami też się zajmiemy. Ja tak na razie pozbieram te questy, myślę, i potem sobie je po prostu wykonamy. Excuse me. Did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Bratnia Matnia. Bardolph rzekomo praktykował czarną magię w pobliżu lasu, to tam należy zacząć poszukiwania. Okej, ogarniemy to też. Trochę żałuję tylko, że to działa w taki sposób, że zastępuje mi się quest aktualnie wybrany od razu tym nowym, nie? I to takie trochę jest utrudniające. Dobra, tu sobie niczego nie ogarniemy za wyjątkiem worka jednego, w którym też nie ma nic interesującego. Tu coś jeszcze było, zobaczcie. Musimy to obejść. Nie no, ale z tą miotłą to teraz, kurczę, totalnie inny poziom eksploracji. Naprawdę. Dyniowy mus! Z strony przewodnika, dyniowy mus to wykwintny gazowany napój o smaku dyni. Nie jest jeszcze tak popularny jak piwo kremowe, ale nigdy nie wiadomo. I mamy, moi drodzy, kolejny punkt talentów. Można też zdobyć zawartość tej skrzyni. Zbierz stronę przewodnika. Aha, tutaj w tym miejscu. O kurczę, już mam wypełnione. No bez jaj. No dobra, to już nie będę leciał teraz do sklepu, tylko coś tam poświęcę. Zobaczymy, czy są jakieś gorsze szaty tutaj na mojej postaci na 5. poziomie. No, to możemy zniszczyć. Mimo że to była znakomita peleryna, no to czemu nie? Sześciokątne okulary z złotymi oprawkami. O kurde, no to grubo. No dobra.
Zjedziemy. Może faktycznie podejdziemy sobie sprzedać. It's like a place right out of a storybook. To już trochę mniej bajecznie, szczerze mówiąc, bez przesady wygląda. Revelio. To był ten sklepik, właśnie. Nie wiem tylko, czy ona będzie zainteresowana, aby kupić ode mnie takie rzeczy. Madame Beaumont, might I speak with you? Yes? What about? Mrs. Sprottle told me a little about your brother's disappearance. Oh, dear Dorothy. She'd go looking for Bardolph herself if she could. She mentioned dark magic and even the Ashwinders. Despite my repeated warnings, Bardolph's been experimenting with dark magic near the edge of the forest. I thought perhaps he'd get it out of his system and it would gradually stop. But then one day, he didn't come home. Could Bardolph have run off? No, he'd never leave me here alone. He did speak of going to talk with Victor Rookwood. That worries me almost more than his attempts at mastering dark magic. Rookwood is as dangerous as Ranrock, in my opinion. Is there anything your brother took with him that might help to track him down? Only his satchel, journal, and a woolen jumper I knitted for him. That's all I can recall. I'll let you know if I see or hear anything about him. Thank you. How kind. I'd be so grateful to learn where he is. I know in my heart he's out there. Do be careful. What do you have for sale? Pana towary. Bardolph, where are you? I'll not give up hope. O! Marvelous. Proszę się nie martwić, na pewno się zajmiemy i odnajdziemy brata. Można w ciemno za 200 sprzedać. To jest legendarny przedmiot, o kurde. No, może mi to zaniżyć trochę cenę. Jak to odkryję i się okaże, że to jest coś słabego pewnie, nie? Pewnie taka wartość jest dlatego, że właśnie nie wiadomo, co tam zostanie wylosowane w tym. Dobra. What strange attire. Thank you for passing through. Wiecie co? Ja myślę, że tutaj można by się jeszcze rozejrzeć trochę, tak na spokojnie. A dajmy dychę. Ładnie gra, fajnie klimat to robi. I cóż, moi drodzy, myślę, że z takim akompaniamentem możemy sobie zakończyć ten odcinek. Tak jak mówiłem dzisiaj krócej, ale jutrzejszy film to będzie dopiero długaśny materiał. Mam nadzieję, że wpadniecie, że miło wspólnie spędzimy ponownie czas. Jak zwykle o godzinie 17:00 się usłyszymy, także zapraszam. Jeśli macie jakieś pomysły, propozycje, piszcie śmiało, czekam na wasze komentarze i dopiero wtedy nagram kolejny materiał. No tak do wieczora jak zwykle, około 20:00-21:00 siadam do kolejnego nagrywania. No i wyruszymy raczej do profesora, by podejść do tej pierwszej próby. A potem sobie nadrobimy te questy poboczne. Tak myślę, że to zrobimy, ale czekam na wasze reakcje. A tymczasem nie przedłużam i do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.